Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę, jak prawidłowo ustawić rozrząd w silniku Hondy GCV-X 170 oraz dodam od siebie kilka cennych wskazówek pomocnych przy składaniu wnętrza tego silnika. A ponieważ Honda GCV-X 170 ma wspólną butową konstrukcję rozrządu oraz silnika dla mniejszego modelu GCV-X 140 oraz większego GCV-X 200, to też w tytule zawarłem informacje również o tamtych silnikach, gdyż ten film również w tamtych przypadkach będzie pomocny. Pierwsza kwestia. Przy montażu silnika nie można zapomnieć o tej metalowej podkładce stalowej, tak właściwie, która mieści się tu w dolnej części bloku. Ona jest tu umiejscowiona na samym karterze i w następnej kolejności jest na niej kładziona zębatka, ta właśnie koło zębate napędzające nam rozrząd oraz odśrodkowy regulator, a na tym kole już spoczywa wał. Więc musi być umiejscowiona ta podkładka. Druga sprawa, ułożenie tego koła zębatego nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To jest regulator obrotów naszego silnika. W nim istotne jest po prostu to, aby był sprawny przy montażu. Jeśli nim tak zakręcimy, ten trzpień w środku powinien być wypychany do zewnątrz, a te dwie stalowe blaszki powinny odchylać się do zewnątrz. I to wszystko powinno się luźno chować. Jeśli tak się dzieje, to można uznać, że ten regulator jest sprawny. Oczywiście te dźwignie, jeśli ktoś miał potrzebę je demontować, chociaż raczej takiego sensu nie widzę, muszą być przykręcone z powrotem i muszą być odchylone do zewnątrz, tak jak teraz w stronę głowicy, ponieważ pod spodem na tym wałku rozrządu, tak myślę można nazwać, to takie troszeczkę większe koło zębate, są krzywki i aby nie zahaczały nam o te stalowe elementy, to muszą być odchylone do zewnątrz. Koło rozrządu montujemy właśnie w tej chwili i teraz ono porusza się luźno, bez włożenia tego koła stalowego. Na razie jego pozycja nie jest istotna. Najistotniejsze w tym silniku jest umiejscowienie tego koła zębatego względem koła zębatego. W tym celu na tych właśnie kołach zębatych umiejscowione są znaki. Tak jak udało mi się trafić, tak jak widać, ta duża zębatka z zewnątrz napędza odśrodkowy regulator, a pod spodem ta mniejsza napędza nam wałek rozrządu. Tutaj przypadkiem udało mi się trafić już na znaki. Jak widać, dwie kropki, te dwa wgłębienia na stalowym kole zębatym oraz te dwie będące na wałku rozrządu muszą się pokrywać przy montażu właśnie rozrządu. To jest bardzo istotne i co ważne, one muszą patrzeć idealnie na wprost siebie. To wszystko musi być w linii prostej, gdyż nawet jeśli przesuniemy to wszystko o jeden ząbek, o tak jak teraz, to niby też wszystko pasuje, ale nie będzie nigdy umiejscowione w prostej linii. Nie może to być po prostu tak w kształcie strzałki, nie może to być łączyć się pod skosem, musi to być idealnie na wprost, więc w ten sposób teraz rozrząd złożony jest źle. I teraz bardzo ważna kwestia, niby to nie jest nic szczególnego, ale obydwa te koła zębate, zarówno to od wału, jak i wałek rozrządu, mają po jeszcze jednym znaku rozrządu. On mieści się właśnie idealnie tutaj na wprost tego kwadratu. Jest taka kropeczka. Ja sobie tu pomaluję może ten ząb. Tutaj jest zaraz przed tym czerwonym polem taka kropeczka i drugie takie miejsce można tutaj dostrzec na nagraniu taką miniaturową strzałeczkę, właściwie jest to trójkąt i na wprost niego biegnie właśnie tutaj ta linia. Ta linia jest unikatowa, ponieważ są tutaj jeszcze dwie na wałku rozrządu, ale są one zakrzywione. Ona jako jedyna jest prosta. Te znaki się pokrywają. Jeśli obrócimy o 45 stopni koło zębate wału, te znaki się pokryją. Jeśli wrócimy na nowo, będzie to ustawione na tych kropkach, na tych wgłębieniach. Natomiast bardzo istotne jest, że nie wolno tych znaków rozrządu zamienić miejscami. Te dwie kropki muszą pasować tylko do tych dwóch kropek, a to jedno wgłębienie na szczycie tego zębu musi idealnie pasować z tą linią. Nie wolno tych znaków zamienić. Ustawiamy albo na te, albo na te. No i właśnie tutaj dochodzi kwestia, po co aż tutaj dwa znaki rozrządu. Jest ku temu powód. Ponieważ najłatwiej składa się na tym znaku nasz rozrząd, ponieważ wtedy nie jest czynny żadnych zaworów. Obie krzywki są cofnięte, żaden z zaworów nie jest włączony i jeśli mamy już zamocowaną głowicę, to wtedy ten wałek rozrządu jest tutaj łatwiej ustawić. Ten prostokąt na tym kole zębatym pasuje w dolną część wału korbowego. O właśnie tutaj w to wgłębienie, które teraz zbliżyłem i właśnie w tym momencie możemy sobie umiejscowić tutaj wał. W tym przypadku ciekawostka, wkładam to razem z tłokiem, jest to w tym silniku możliwe. Wkładając wał, najpierw palcami przytrzymujemy zębatkę pod spodem, ja to robię z tej strony i poruszamy lekko wałem na boki, żeby zobaczyć, czy po prostu ta zębatka tutaj wskoczyła nam dobrze.
Ok, wszystko pasuje. I jaki jest teraz problem? Problem jest taki, że pod spodem tego naszego znaku rozrządu nie widać. Nie widać, czy po prostu ustawiliśmy wszystko dobrze. Mimo że wałek rozrządu nie jest w tym momencie czynny, nie włącza z żadnych zaworów, to nie widzimy tego wszystkiego, czy jest to dobrze, ale w tej chwili możemy to sobie wszystko o 45 stopni obrócić i dzięki tym kropkom, które patrzą tutaj na wprost siebie, możemy zobaczyć, że rozrząd jest ustawiony prawidłowo. Po to właśnie, myślę, Honda skonstruowała dwa te znaki rozrządu. Na tych pierwszych, więc na tej kresce zakończonej trójkątem oraz kwadracie, którego teraz nie widać z jedną kropką, składa się silnik lżej, natomiast te kropki są widoczne przede wszystkim, co jest bardzo istotne, że możemy sobie ten rozrząd tutaj skorygować, gdyż teraz już któryś z zaworów jest po prostu włączony. Myślę, że każdy zdołał zrozumieć ten sposób ustawienia rozrządu. Jeśli chodzi o dodatkowe wskazówki, w tym miejscu fabrycznie stosowany jest silikon, zatem starą powierzchnię dobrze oczyścić, odtłuścić i zastosować nowy silikon, najlepiej jakiejś dobrej jakości. Tak samo silikon jest również stosowany w tym miejscu oraz silikon również stosuje się pod pokrywą zaworów. W wszystkich tych miejscach fabrycznie jest silikon. Oczywiście silnik musi być czysty przed jego montażem, a wszelkie miejsca, jak właśnie miejsca, na które nakłada się wałek rozrządu, również całe koło zębate, wał korbowy, tutaj miejsce korbowodu, łączenia z panewką, to wszystko należy przesmarować olejem, który domyślnie będzie używany w tym silniku. Tak samo należy również posmarować tłok oraz głowicę wewnątrz, aby to wszystko podczas pierwszego startu nie pracowało na sucho. Cóż, mam nadzieję, że poradnik się przydał. Jeśli są jakieś zastrzeżenia, proszę dać znać o tym w komentarzu. Jest również na moim kanale film odnośnie kompletnej rozbiórki tego silnika, dlatego właśnie mam go tutaj rozebranego. Jeśli kogoś ten film ciekawi, to zapraszam do jego obejrzenia oraz do pozostałych oczywiście swoich produkcji. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć!